Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę. Bogu Ojcu i Synowi, dopierdolcie dziś Tuskowi, dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie, proszę. Kto ja jestem? Kaczor mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój? Krwawe gały. Oto wznoszę swoje modły do Boga, Maryi i Syna. Zniszczcie tego skurwysyna, mojego rodaka, Donalda, tego wroga, tego gada, żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie, żeby miał AIDS-a i raka. Oto modlitwa pisaka. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj niestety znów o rolnikach, choć może też nie do końca nie będą głównymi bohaterami, może tak powiem. Blokady to nie jest już protest rolników mających powody do protestu. Jak dla mnie jest to koalicja na rzecz kapitulacji Ukrainy, resetu z Putinem, niszczenia Unii, powrotu władzy PiS, kurwizji do TVP, no i pachołków PiS do dojenia Polski. Takie pasożyty ten ruch protestów rolników obsiadły i powiem Wam zaraz też dlaczego. I mam niemalże pewność, że ta cała brać rolnicza jest po prostu nakręcana tak zwaną tą pisowską korbą. To widać, słychać i czuć już od listopada. Tym całym protestów rolników w Warszawie przewodzi milioner hodowca norek, ulubieniec Rydzyka z hasłem Ukropolin. Pojawia się gość widywany w obecności ambasadora Rosji. W mediach główną komentatorką jest Renata Begier, pani, która ma 200 hektarów. No, powiem Wam tak, no generalnie jestem już za stary na takie tanie zagrywki. Ale to nie wszystko. Być może się mylę, ale taki prawdziwy chłop z krwi i kości w strajku nie bierze udziału, po prostu nie ma na to czasu. Robią to cwaniaczki za pomocą piździelców. Do tego strajku, który zapowiedzieli na 6 marca, przyłącza się wszystkie te, które siedzieli teraz pod kamieniem, nagle się wynurzają i oni będą strajkować od, pożal się Boże, Solidarności, Dudy, po nie wiem, miłośników Kubusia Puchatka. Myśliwi, pszczelarze. A propos pszczelarzy, jeszcze nie tak dawno psioczyli, kłócili się, wojowali z rolnikami, że pestycydy im zabijają pszczoły. Teraz wspólnie chcą walczyć o to, żeby rolnicy mogli sobie te pestycydy używać. No, coś tu jest nie halo. Po prostu PiS obrał metodę destabilizacji państwa, pokazywania niezadowolenia społeczności i nakręca rolników i po prostu te tłuste koty też chcą się załapać na ten rolniczy protest. PiS, Solidarność, milionerzy, którzy dorobili się na hodowli norek, próbują płynąć na fali niezadowolenia polskiej wsi.
Kto żyw chce się przyłączyć do strajku rolników. Na barykadach pojawił się milioner od krwawego biznesu, hodowca norek Szczepan Wójcik, związany, tak jak mówiłem, z dyrektorem Radia Maryja, Tadziem, biznesmenem Rydzykiem. Nagle stał się jakby przywódcą, zjawił się na spotkaniu z Szymonem Hołownią w kancelarii premiera. Ten milioner razem z rolnikami walczy, żeby nie było Zielonego Ładu. Ludzie walczą między innymi o to, by przestano w Polsce mordować zwierzęta futerkowe. Powiem tak, popieram w jakimś stopniu rolników, choć wiele tutaj mam im do zarzucenia. Ale na pewno nie będę popierał tych, którzy zajmują się interesem, którego nie potrafił zlikwidować sam Kaczyński. Mówię tutaj o piątce dla zwierząt. No, można powiedzieć, że odbija się czkawką do dnia dzisiejszego. Wielki szacunek dla rolników, którzy protestowali wczoraj w Warszawie, ale patrząc na to z boku i to, co się tam odpierdoliło, to jest po prostu, no nie można tego zostawić bez komentarza. Sami zobaczcie. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie błagamy, że książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, moc Liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłabia. Bo nie mamy za co uprawiać, bo nie mamy dalszych perspektyw na przyszłość. A dziś okaże się i za chwilę to zobaczycie, że tam ci ludzie, co poszli, to już jest ułożone i od dzisiaj będzie rozwiązanie protestów i jest koniec. To wam dają Proszę o zachowanie spokoju. Bądźmy, drodzy Państwo, pewni, że to są prowokacje. to weźcie 30 chłopa, wynieście pana ministra Tuska, wynieście go i wywieźcie. A gdzie on jest? Ja jestem za. Teraz ksiądz tutaj wzywa do prowokacji. Nie, ale takie prowokacje. Ja nie głosowałem ani na jedno, ani na drugo partię. To nieważne, kto jest z jakiej partii politycznej. No, rzecz jasna, PiS też chce się przyłączyć do protestu, bo jak żeby inaczej, no to bo to jest pisowski protest, nie rolników. Tylko tak naprawdę no, wypada, delikatnie rzecz ujmując, mało wiarygodnie, bo no przecież sam prezes Kaczyński mówił, że zboże z Ukrainy no, nie zagraża polskim rolnikom, a minister rolnictwa Henryk Kowalczyk radził im, żeby nie sprzedawali zboża, bo zaraz zdrożeje. No jak się skończyło, doskonale o tym wiecie. Polska wieś nie protestowała przez 8 lat. Ślepo ufała PiS-owi, balowała na tych piknikach pisowskich. Rolniczki robiły tło dla propagandy pisowskiej. Wtedy było no, pięknie, cudownie. Ufała do tego stopnia, że kiedy pojawił się Zielony Ład, na wsi była cisza. Komisarz Janusz Wojciechowski, wysłannik Kaczyńskiego, zachwalał te rozwiązanie, a rolnicy nic, cisza. A teraz PiS postanowił wkroczyć i tutaj niczym malowany tak zwany przywódca Solidarności Piotr Duda, oczywiście też. I no to jest już takie wyjątkowo obrzydliwe, pokazał tą swoją prawdziwą twarz. Ten niczym, nie wiem, śpiąca królewna obudził się po 8 latach i powiedział dziarsko, wchodzimy w to. No jakoś
kuźwa nie było widać solidarności, która broniłaby nauczycieli, praworządności, kobiet bitych na ulicach przez policję. Solidarność spała. Gdy wybuchła 2 lata temu afera zbożowa, Solidarność spała. Gdy Wojciechowski i PiS zachwalali, reklamowali Zielony Ład, Solidarność i Duda spała, siedziała głęboko prezesowi w dupie i była ślepa na wszystko, co się dzieje. A spała, bo było jej dobrze, cicho, pieniążki spływały na konto, więc no, czemu mieliby protestować? Co ich obchodzą zwykli ludzie? Ważne, by się kasa zgadzała. Solidarność. Witam, Dobry panie wieczór pani, przewodniczący. dobry wieczór państwu. Panie przewodniczący, postanowiliście stanąć ramię w ramię z rolnikami. Co leży u podstaw tej decyzji? Solidarność zobowiązuje dzisiejszy sposób. Po wczorajszym wystąpieniu w telewizji z panem Dudą, proszę pana, my was nie chcemy. My sami zorganizujemy protesty i sami to zrobimy, bo to robimy. Stoimy po 10-20 dni, a wy sobie przypisujecie łatkę do tego, że wy organizujecie i wy sobie kapitał polityczny. Musisz to, chłopie, zrozumieć, że my załatwiamy sprawy. Polityki nie mieszamy. A tam, gdzie jest Duda, gdzie jest Teru, to jest polityka. I wy tam jesteście. Powiem wam tak, po 8 latach pobytu w dupie Kaczyńskiego wynurzył się Duda i udaje pachnącego fiołkami obrońcę rolników. To obrzydliwe pisowskie popychadło, czasem nie umiem go ogarnąć, do jakiego stopnia ludzie są w stanie się skurwić. To jest po prostu niesamowite. Ta marna pacynka Kaczyńskiego nie kiwnął palcem przez 8 lat i nagle, widząc skalę demonstracji rolników, Duda z Solidarności mówi dość, rozpoczyna się przygotowania do kolejnej rolniczej demonstracji. 8 lat siedział na dupie. Zobaczył okazję i kurwa pojawił się niczym, nie wiem, rycerz w lśniącej zbroi, wielki obrońca uciśnionych. No kuźwa, nie wiem jakim trzeba być za przeproszeniem idiotą, żeby w jego intencje uwierzyć. To jest taki typowy podwórkowy polityk z gębą pełnych pustych frazesów. To jest taki typowy Duda. Ten cały pisomafijny koalicjant Pietia Dudow obudził się, bo spał. Normalnie spał 8 lat. Przebudził się z tego letargu i ogłasza wszemi wobec, powołujemy sztab protestacyjny. Na twardo wchodzimy w te protesty, będziemy zaskakiwać rządzących naszymi działaniami. Duda, kurwa, chłopie, ty już niczym nie zaskoczysz. Ty jesteś tak przewidywalny, tak prosty jak konstrukcja cepa. Ale tak naprawdę Duda nie ma nic wspólnego z rolnikami. Dziwi mnie, że związkowcy jeszcze utrzymują tego darmozjada Warchoła. I powiem tak, kiedy PiS w 2001 roku wprowadzał Zielony Ład w Unii jako program Kaczyńskiego, Pietia Dudow bił brawo. Kiedy Morawiecki podpisywał decyzję w Unii o bezcłowym otwarciu polskich granic dla Ukrainy, Pietia Duda bił brawo. Kiedy w 2022 roku były rekordy importu zboża, Pietia Duda bił brawo. Kiedy PiS w 2023 roku zrobił wał z importem zboża technicznego, Pietia Dudow bił brawo. Nie wiem, czy wszyscy Polacy i polscy rolnicy nawet wiedzą o tym, że bogaci działacze tej pisowskiej przybudówki, zwanej kiedyś dumnie Solidarność, na paliwo w Orlenie mają duże rabaty, za które płacą Polacy
między innymi też chyba rolnicy. Dziś słusznie postulaty rolników Duda chce zmieniać w walkę polityczną dla siebie, dla działaczy, dla swojego tego szczurka, Kacperka, no i oczywiście na wódeczkę, rybkę, hotelik, paliwko za darmo. Oto Pietia Duda będzie walczył, się obudził, zresztą prezes kazał, pan musi. I tutaj, moi drodzy, chyba samo nasuwa się dobre pytanie, dlaczego Duda z tą swoją śmieszną solidarnością nie brał udziału w protestach rolników zarządów PiS. Skąd na tych protestach wzięło się kilku milionerów, którzy dorobili się na ukraińskim zbożu? Czy zwykli rolnicy nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje? Kto nakręca tę falę nienawiści wobec obecnego rządu? No, nie będę tutaj mówił, że wszyscy rolnicy tego nie wiedzą, bo są też świadomi rolnicy. Panu pozwolił. Nie, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ale kto panu się pozwolił wypowiadać w imieniu rolników? Gdzie pan protestował? Gdzie pan był cały czas? Cały czas jestem na proteście, jestem. Pan jest na proteście. I tak? kto za panem stoi? Nie stoją rolnicy zwykli? Nie, bo pan wyszedł tutaj i pan teraz przed dniami. Podziały, nie Nie, pan wywołuje podziały. Pan cały czas wywołuje podziały. Ale dajcie mi tylko Nie skończymy, bo nie skończymy. Ja pana słuchałem 10 razy pana wystąpień na wiecu. Nie pamięta pan? Możliwe. A widzi pan, pan mnie nie Dobrze, słucha. ale proszę pana, ale pan Dobra, mam nie jeszcze reprezentuje pytanie. Ja oddolnych... reprezentuję, Nie reprezentuje pan. Nie reprezentuje. Za panem nie stoi nikt. Za panem nie Pan to stoi usłyszał nikt. już. A pan teraz wychodzi tutaj do Pan na mediów każdym i pan... proteście I pan... jeździ za mną mnie atakuje. Ja pana widzę, ja pana widzę drugi raz w życiu. Tylko pan teraz wychodzi. Nie ma pan odwagi do Pan wyjścia. ma czelność reprezentować rolników, którzy teraz Wszyscy siedzą. tu przemawiają. Dobra. Nie. Wszyscy są tam na sali. Wszyscy są tam na sali. Ja uważam, że co najmniej na 3 miesiące musi być reset. Pan o niczym nie decyduje, sobie zdajemy sprawę. Tak powinno być. Nic nie wjeżdża do Polski, poza pomocą humanitarną i ewentualnie to wymiana, która nie podlega resetowi. A wracając jeszcze na chwilę do naszego prezesa. Buntują im się intelektualiści, buntują mu się członkowie partii, coraz głośniej mówią, że on już nie daje rady, że trzeba nowego przywództwa. No, wszystko się tak naprawdę im tam sypie. Nie wiadomo, jak to się skończy. Historia tej całej patologii w MSZ, przymuszanie konsula do wydawania wiz ludziom, to już osobny temat i tutaj akurat tego nie będę ciągnął, bo to nie jest związane z dzisiejszym materiałem. Solidarność, jaką znaliśmy kiedyś, przestała już dawno istnieć. To, co teraz jest, to jest żałosna imitacja tego, co zostało z tej prawdziwej Solidarności roku 80. Ten zomowski Duda zrobił z prawdziwej Solidarności protezę, przystawkę PiS. To nie jest żaden związkowiec, to jest kacyk przyspawany do funkcji żaden obrońca obywateli czy pracowników. To jest po prostu obrońca pisowskiej mafii, który wysługuje się tak zasłużonym, tak wyjątkowym symbolem jak Solidarność. No ale tutaj też nie ukrywajmy, że pisowcy tak naprawdę poza sobą nie mają żadnej świętości. Ten pisowski Piotr Duda będzie wspierać rolników. Ciekawe czym? Może zomowską pałką, tak jak to robił w stanie wojennym. Dlaczego ten mierny pisowski pachołek nadal jest przewodniczącym Solidarności? Bo to taka
pisowska Solidarność, no prawdziwej tak naprawdę Solidarności już nie ma. Prawdziwa Solidarność skończyła dokładnie tak samo jak stadnina koni w Janowie, czyli po kolana w błocie i zbankrutowana, poniżona, wdeptana po prostu w pisowskie błoto. A teraz jeśli chodzi o rozmowy. Chodzi o rozmowy, jakie rząd próbował podjąć z rolnikami. Tusk spotyka się z rolnikami. Co robią ci zrzeszeni w NSZZ Solidarność? Wychodzą ze spotkania. Pytanie o to, czego oni tak naprawdę chcą, bo wydaje bardzo zasadne, no bo przecież nieporozumienia, nierozwiązywania problemów i tym samym niedobra rolników, bo jak uzyskać cokolwiek, jakiś, nie wiem, chociaż najmniejszy konsensus, najmniejsze porozumienie, dezorganizując rozmowy, torpedując rozmowy. Ten cały związkowiec, który chciał, aby na spotkanie premiera z rolnikami wpuszczono byłego ministra Gabriela Janowskiego i tutaj chyba nie ma zaskoczenia, Telewizję Republikę. Nie miał zamiaru rozmawiać o problemach rolników. Jego celem było zaburzenie rozmów. Ten człowiek chciał nagrać materiał dla pisowskiej telewizji, żeby to potem odpowiednio zmontowali i puszczali 24 na dobę, żeby móc potem kłamać i buntować społeczeństwo właśnie przeciwko władzy. Sławomir Zdebski, jeden z ludzi, który był na rozmowach z Tuskiem. Pismo komornika z Siedlec z 19 stycznia 2015 roku przeciwko panu Sławomirowi Zdebskiemu. Aktualnie sprowadzonych 15 spraw na łączną sumę 2 835 000 zł. Dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem. Posiada jedynie nieruchomość o powierzchni 0,96 hektara wspólnie z żoną Małgorzatą. Nie ma innych nieruchomości ani kont, które komornik mógłby zająć na poczet długów. Nigdzie nie jest zameldowany. Dom, w którym mieszka, należy do jego syna Damiana. Żeby była jasność, były działacz samoobrony, potem kandydat PiS-u w wyborach. No to są tacy ludzie, którzy przychodzą na rozmowy z Tuskiem. 2015 rok. Gość poprzepisywał majątek i ma 3 miliony długów u komornika. On mówi, że to oczywiście jest wina całego systemu, który debie na rolników, co nie zmienia faktu, że on i Zdebski jest wiecznym protestującym. Od czasów pierwszej samoobrony był jednym z najbliższych ludzi Lepera. On protestuje zawsze. Trudno powiedzieć, że jest akurat bardzo dotknięty tą sytuacją, jeżeli protestował zawsze, jeszcze po drodze narobił długów. Więc chcemy Państwu powiedzieć, że trochę tak replikują się ci wiecznie protestujący, a jednocześnie nie ma łatwego literostwa ludzi, którzy mieliby realny autorytet w tym środowisku rolniczym, z którymi można by się było pokrótce rzecz ujmując dogadać. Powiem wam tak, no rolnicy zrzeszeni w tej całej Solidarności, tak już mówiłem, opuścili rozmowy z Donaldem Tuskiem, bo oni nie chcą porozumienia, oni chcą powrotu PiS do władzy i to jest główny zamysł tych jutrzejszych protestów. Z kolei Duda, ten pożal się Boże, przewodniczący Solidarności w wywiadzie dla tygodnika Solidarność powiedział, że związek zawodowy jest gotowy wyprowadzić ludzi na ulicę. Uważa, że Donald Tusk idzie w kierunku anarchii państwa, a jego związek nie zamierza się tylko przyglądać. Kuźwa, ja pierdolę, nie wiem jak to nazwać. Może po prostu, gdzie ty kurwa przez 8 lat jebany zomowcu byłeś? Bo wtedy była anarchia. Przez te 8 lat była anarchia, samowola, niszczenie polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu, niszczenie polskiej inteligencji i klasy średniej. Gdzie wtedy byłeś? Kurde, nie mogłeś się wygrzebać z dupy Kaczyńskiego? A wracając do tego całego spotkania, nazwijmy to rolników z Tuskiem. Żadne, ale to żadne media nie uczestniczyły w rozmowach premiera z rolnikami.
Dlaczego miałyby uczestniczyć w nich pisowska szczujnia Republika? Jak zwykle robią burzę w szklance wody. Poza wszystkim to nie są, jakby nie patrzeć, obiektywne media, to są typowo propisowskie media. Może dlatego, tak jak powiedziałem, chcieli te media, żeby były, żeby potem zrobić tą gebelsowską propagandę. Gdzie się nie pojawią, to tylko po to, aby burzyć, atakować, hejtować, przeszkadzać, niszczyć spokój wypowiedzi. I tutaj nie trzeba jakiegoś tęgiego umysłu, żeby to zauważyć. To powiem wprost, ja nie wiem, jakie są ich postulaty i czego chcą. Jeden z uczestników powiedział, że jest Solidarności i że żąda, żeby TV Republika była na sali, chociaż media nie uczestniczyły w tym spotkaniu i żeby wpuścić byłego ministra Gabriela Janowskiego, który gdzieś w kuluarach tam chciał być też wpuszczony. No to tyle. I ten pan, który właśnie powiedział, że ma być TV Republika i Gabriel Janowski, bo inaczej on protestuje i żąda i tak dalej, po chwili wstał i wyszedł, więc nie sądzę, że był w jakikolwiek sposób zainteresowany rozwiązaniem problemu. Nie wiem, powiem wam, że tyle czasu, co siedzę, że tak powiem, w tej temacie polityki, zastanawia mnie, dlaczego w przeciwnikach obecnego rządu jest tak wiele jadu, nienawiści, nieuzasadnionych ataków, kłamstw, oszczerstw, niszczenia wszystkiego, co rządzący próbują zmienić i naprawić. Każdy ma prawo oczywiście do krytyki, ale merytorycznej krytyki opartej na faktach, nie na pogłoskach, pomówieniach czy manipulacji. PiS jedynie co potrafi ich zwolennicy właśnie posługiwać się kłamstwem i manipulacjami. W większości przypadków, jeśli jest jakaś dyskusja, to jest oparta właśnie na wypowiedziach hejterów, przestępców, kłamców lub po prostu zmanipulowanej wypowiedzi albo w najlepszym przypadku słów wyrwanych z kontekstu. Zauważcie, że w PiS-ie za wzór przedstawia się ludzi umoczonych albo w jakichś przestępstwach, albo w wątpliwej moralnej postawie. Prorosyjskie, antyunijne, antyukraińskie hasła nie sprzyjają naszemu państwu ani rozstrzygnięciu problemów z rolnikami. Problem rolników jest starcie zaniedbań rządu PiS i komisarza Wojciechowskiego, namaszczonego przez samego Kaczyńskiego. Dlatego niech PiS i Konfederacja nie podpinają się pod protesty rolników i nie podpuszczają rolników na obecny rząd. I wydaje mi się, żeby pozwolić tej koalicji 15 października wykazać się. W końcu to dopiero 2 miesiące rządów po 8 latach niszczenia kraju i jest co naprawiać. I nie sposób w 2 czy 3 miesiące naprawić tak zdewastowany kraj, bo to jest po prostu niemożliwe. Każdy oczekuje, że w ciągu 2-3 miesięcy wszystko będzie super i wspaniale. Nie. Na to potrzeba czasu. Takiego syfu, jaki narobił PiS, to potrzeba lat, żeby to wszystko naprawić. I nie oszukujmy się tutaj, ale pisowcy uwielbiają się czepiać szczegółów, szczególików, byle tylko się przyczepić do obecnego rządu. Po prostu nie potrafią przegrywać, a Kaczyński, jak powiedziałem już wcześniej w innych materiałach, Kaczyński jest gotów podpalić Polskę, byle tylko wrócić do rządzenia, a raczej do okradania naszego kraju. Złodziej krzyczy: łapaj złodzieja. Najpierw rolnikom ukradli, a w tej chwili razem z rolnikami się drą, że ktoś to ukradł i nie wiedzą kto.
To ma dać PiS-owi dobry wynik wyborczy na wsi. Ochrońmy polskich rolników. Jarosław Kaczyński po 8 latach rządów PiS-u w Polsce mówił o obronie polskiego rolnictwa i krytykował rząd, który ma 2 miesiące. Rolnicze protesty zaczęły się za rządów PiS-u w Polsce i za rządów PiS-u w europejskim rolnictwie. Janusz Wojciechowski z PiS-u jest unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, a na rolniczym proteście w towarzystwie posła z klubu PiS-u próbował przekonywać, że stoi po tej samej stronie co protestujący. Z naciskiem na próbował. Ja mam ten sam problem, ja też się muszę przeciwstawiać naprawdę naciskom takim, jakie były na początku całej tej reformy. Tu na proteście Janusz Wojciechowski występował w roli obrońcy protestujących i w roli ofiary. A w tym filmie, który sam nakręcił, występował w roli autora unijnej wspólnej polityki rolnej. Wspierać będziemy rolników dbających o dobrostan zwierząt. To nie tylko unijna, ale także moja osobista troska. Tu na protestach Janusz Wojciechowski, unijny komisarz z PiS-u, nie chwalił Zielonego Ładu i wspólnej polityki rolnej, a w swoim filmie bardzo chwalił. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. Nie jest łatwo stawać przeciwko różnym lobby, które są w Unii Europejskiej. A to dowód na piśmie i napisał to sam Janusz Wojciechowski. Przyznał, że zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS-u. Wizyta komisarza z PiS-u nie wygasiła protestu. Ta wizyta praktycznie nas tylko zmobilizowała do tego, żeby ten strajk rozszerzać. Razem wykorzystajmy tę wielką szansę, jaką stwarza Europejski Zielony Ład. Tak, unijny komisarz z PiS-u chwalił Zielony Ład, a do tego posuwa się prezes PiS-u w walce z Zielonym Ładem. Walczy z opiniami, których wprost nikt nie wygłasza. I sam to przyznaje, że krytykuje coś, czego nikt wprost nie powiedział. A prezes PiS-u i tak mówi takie rzeczy. Nie możemy twierdzić, chociaż tego nikt wprost nie mówi, ale tak naprawdę wynika to z tych propozycji, które padają, że my wszyscy, proszę Państwa, po prostu ludzie jesteśmy zagrożeniem dla przyrody, bo z tego by wynikało jedno, powinniśmy po prostu zbiorowo popełnić samobójstwo. Jestem prosty chłopak ze wsi i nie bardzo, że tak powiem, swoim intelektem jestem w stanie doścignąć intelektualisty z Żoliborza. Bo ludzie przecież muszą jeść, też coś tam z siebie wydzielają, no i to wszystko w ramach tego sposobu myślenia jest dla przyrody szkodliwe. W poprzedniej wyborczej kampanii PiS próbowało przekonywać Polaków, że będą zmuszani do jedzenia robaków. Jakub Sobieniawski, fakty. I powiem wam, że nikt mnie nie przekona, że ten protest rolników, jutrzejszy protest rolników nie jest inspirowany, nie jest nakręcany przez PiS, bo za dużo tam pisowskiego gówna, za przeproszeniem, żeby mógł uwierzyć, że to jest protest rolników. Jeśli się, przynajmniej w każdym cywilizowanym kraju, jeśli chce się rozwiązać jakiś problem, to się zasiada do stołu i się rozmawia, nie torpeduje się rozmów. Jeśli rząd chce rozmawiać, to się zasiada do stołu i się rozmawia. A jeśli komuś nie zależy na tych rozmowach, a zależy na zadymach, na destabilizacji kraju, no to właśnie robią tak, jak robią. I tak jak mówiłem, to jest pisowski protest, a nie protest rolników. Pewnie część rolników do niego się przyłącza, bo chcą walczyć w ich słusznej sprawie. Ale to już dawno przestał być protest rolniczy. To, co będzie w Warszawie, to jest po prostu zwykła pisowska zadyma. Kolejny pretekst do krytykowania rządu, do destabilizacji państwa i do pokazania, jak to rząd sobie nie radzi. Bo dla pisowców najlepiej by było, jakby polski rolnik, czy nawet każdy Polak był tępy, usłużny i tylko bił brawa, tak jak to Jarosław powiedział,
głosujcie na nas i nam nie przeszkadzajcie. To by im najbardziej pasowało. No niestety PiS przegrał sondaże do samorządowych wyborów, też dla PiS-u no nie są zbytnio przychylne i PiS o tym doskonale wie, nawet ich wewnętrzny sondaż pokazał, że są już prawie na dnie. Dlatego Kaczyński, tak powiedziałem, będzie gotów nasz kraj w cudzysłowie oczywiście podpalić, żeby tylko się przy korycie utrzymać. O kurwa. Masz przejebane. Jarecku zadzierasz? Czulu nie myty. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Nie wiem, powiedzcie moi drodzy, jak wy widzicie ten protest 6 marca. Nie wiem, czy to prawda, też pogłoski były, że jest przeniesiony na 21 chyba, bo rolnicy sami siebie zablokowali, ale być może to tylko fake news. W każdym bądź razie no, jestem ciekaw waszego zdania, co wy myślicie o tym proteście, o śpiącym królewiczu Pieterze Duda, który się nagle przebudził i wylazł z dupy Kaczyńskiego. Dla mnie to jest, tak już tu niejednokrotnie powiedziałem, jedna wielka pisowska ustawka. W najlepszym przypadku protest rolników PiS chce przekuć w swoją tępą propagandę. No ale liczę na wasze głosy, na wasze opinie. Wy, jak wiecie, jak zawsze, ja tutaj przedstawiam swój punkt widzenia i jak ja to widzę. Także na dzisiaj to tyle. Jak zawsze w niedzielę was zapraszam na drugi kanał. A teraz cóż, dziękuję i do zobaczenia przy następnych materiałach. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Bezwzględne tłumienie pokojowych manifestacji strajku kobiet, w trakcie których pojawili się nawet policyjni antyterroryści bijący protestujące kobiety pałkami teleskopowymi. W 3 miejscach miała złamaną rękę pani Aleksandra po interwencji policji w trakcie jednego z protestów klimatycznych. Najliczniej chronionym miejscem w Polsce był Żoliborz, a również później normą stały się codzienne, całodobowe patrole przed pomnikiem smoleńskim, siedzibą Prawa i Sprawiedliwości i prywatnym domem prezesa partii. Policja zaczęła w taki sposób reagować na niemal każdy pokojowy i legalny protest, który mógłby zakłócić spokój prezesa. Co wy robicie? Przecież kobiety rozbieracie na ulicy. Techników kryminalistyki wysłano do zbierania dowodów w sprawie napisów kredą, jakie małe dzieci zostawiły przed siedzibą PiS-u w Krakowie. Policjanci nie wahali się też śledzić Michała Kołodziejczaka, posłankę Kingę Gajewską, mimo immunitetu siłą wciągnięto do radiowozu. Naruszenie legalności posła, panowie! Co wy robicie? Taką tubę po granatniku, ale przerobioną na głośnik. Ten głośnik Jarosław Szymczyk odpalił we własnym gabinecie. Szczęśliwie głowica bojowa nie zdążyła się uzbroić i to był ten moment, kiedy o polskim komendancie policji pisały media na całym świecie. Opozycja zapowiada, że po przyjęciu władzy i policję, i prokuraturę czeka odpolitycznienie.